Kiedy pierwszy raz polecisz, twoje postrzeganie nieba zmieni się na zawsze. Tak mówią doświadczeni piloci, ale także ci, których tylko jeden raz wzniosły w górę szerokie skrzydła paralotni. Latanie, odwieczne marzenie człowieka, dawno stało się realne. Jednak lot samolotem nie wszystkich ekscytuje. Zdecydowanie więcej wrażeń i adrenaliny dostarcza lot paralotnią. Człowiek unoszony w powietrzu za pomocą olbrzymiego skrzydła czuje podmuchy wiatru. Może sterować lotem, a przede wszystkim doświadcza niewyobrażalnego uczucia wolności, które dla pasażera samolotu jest nieosiągalne. No i widoki, nie do opisania. Ktoś, kto pragnął doznać tego wszystkiego, zbudował paralotnię. Pierwszą paralotnię pod koniec lat 70. XX wieku skonstruowali trzej Francuzi: Jean-Claude Bitton, André Boon i Gérard Bousson. Ten moment uważa się za narodziny paralotniarstwa. Do Polski paralotniarstwo dotarło pod koniec lat 80. XX wieku. Dzisiaj istnieje kilka rodzajów paralotni: górskie do latania swobodnego, do zjeżdżania na nartach, do latania z napędem oraz do wózków z napędem. Obecnie w Polsce paralotniarstwo uprawia prawie 10 tysięcy pilotów. Jest to najprostsza, najtańsza i najbardziej dostępna forma latania. Ja byłem przyzwyczajony jednak do tego widoku 2D. Kiedy pierwszy raz się oderwałem od ziemi, czułem się trochę nieswojo, ale z każdym lotem przyzwyczajałem się do tego nowego świata i jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Głównie to jest pasja, to nie jest wysiłek, to jest przyjemność, latamy dla przyjemności, a przy okazji startujemy w zawodach. Przy locie jest też trzeci wymiar, to nie jest tak jak przy jeździe samochodem. No i ten wiatr we włosach. Jest fantastycznie, człowiek odpoczywa, relaks, widoki nieziemskie. Uwielbiam latać nad chmurami. Przede wszystkim mobilność tego sprzętu. Praktycznie rzecz biorąc możemy ten sprzęt załadować do średniej klasy samochodu, średniej wielkości samochodu. Najważniejszym elementem paralotni jest skrzydło, które za pomocą linek i taśm unosi uprząż pilota lub cały napęd mechaniczny. Jednym z czołowych producentów skrzydeł jest polska firma Dudek Paragliders. Firma jest światowym liderem w produkcji skrzydeł przeznaczonych do latania z napędem. Dudek Paragliders ma siedzibę w Osielsku, a zakład produkcyjny w Kowalewie w województwie kujawsko-pomorskim. Produkcja odbywa się pod okiem konstruktora, co pozwala na stałą i precyzyjną kontrolę jakości produkcji, szybkie wdrażanie nowych rozwiązań, odpowiedni dobór i wyszkolenie personelu oraz wysokiej jakości serwisowanie. Dudek Paragliders mieści się w Osielsku w województwie kujawsko-pomorskim. W sierpniu 1995 roku założyliśmy firmę Dudek, wtedy jeszcze Paragliding. Nazwaliśmy ją imieniem Piotra, bo Piotr był już osobą znaną w świecie paralotniowym. Aportem była maszyna do szycia Piotra i nasz komputer z oprogramowaniem AutoCAD, do którego napisałem oprogramowanie pozwalające Piotrowi projektować skrzydła w trójwymiarze. Byliśmy chyba jedną z niewielu firm wtedy na świecie, które używały technologii trójwymiarowej do produkcji skrzydeł. No i tak się zaczęło. Skrzydło to konstrukcja lotnicza, zaawansowana technologicznie, której zaprojektowanie wymaga umiejętności najwyższej klasy. Bazuje w dużym stopniu na moim doświadczeniu, które zdobywałem przez lata. Będzie pomiędzy 25 a 30 lat. Projektowanie paralotni jest dosyć trudną dziedziną, bo jest to miękki płat skrzydła uzależniony od tych ciśnień wewnętrznych, ciśnień zewnętrznych. Jak dane skrzydło będzie się potem zachowywać w powietrzu i sprawdzenie tego, czy to jest to, czego oczekujemy,
i zachowanie tego bezpieczeństwa, że no niczym dziwnym tego pilota nie zaskoczy. Na pierwszy rzut oka, tak jak widać z daleka, paralotnia składa się z czaszy, ze skrzydła, z tego co jest na górze. To są dwie warstwy tkanin, górna i dolna, oddzielone od siebie żebrami. Te żebra mają kształt profilu aerodynamicznego, który ją kształtuje w taki sposób jak skrzydło ptaka czy samolotu. Oczywiście z dokładnością, na jaką pozwala tkanina. I ten kształt powoduje generowanie siły nośnej, aerodynamicznej siły nośnej, która unosi pilota. Skrzydło paralotni próbuje odtworzyć profil aerodynamiczny, tak jaki występuje w skrzydle ptaka czy w skrzydle samolotu. Najważniejszą częścią takiego profilu jest to, co jest z przodu i na górze. Krawędź natarcia to jest to, co naciera na powietrze. To, jak ona jest ukształtowana, powoduje to, że ona jest albo bardziej wydajna, albo mniej wydajna. I kształt górnej powierzchni odpowiednio ukształtowany może dodatkowe cechy wprowadzić, na przykład samostateczność, co jest bardzo pożądane w paralotniach do latania napędowego, bo tam nam potrzeba dużo stabilności. Ukształtowanie krawędzi spływu również jest istotne, bo w samolocie to może być, ono powinno być bardzo ostre. W samolocie nie ma problemu, samolot zbudowany jest ze stali i da się ukształtować tak, żeby ono było ostre. U ptaków to jest pojedyncze pióro, które jest z tyłu. Natomiast w paralotni ta krawędź spływu tylna, ona się wypełnia powietrzem jak balonik i stosuje się różne techniki mające poprawić jakość tej krawędzi spływu. Wszywa się mini żebra, zaszywa się specjalną taśmą mylarową, stosuje się techniki kompensacji naprężeń, tak zwany ballooning i wszystko to ma na celu spowodowanie, żeby krawędź spływu była jak najostrzejsza, a krawędź natarcia jak najwierniej oddawała kształt profilu aerodynamicznego. Aby powstało skrzydło, trzeba wykroić 149 elementów. To prawie 900 metrów krawędzi do cięcia. Wykonać ponad 300 metrów szwów łączących płaty. Wykroić, zakończyć i zmontować 166 linek o łącznej długości 432 metrów. Trzeba zużyć 2 km nici. Łączna długość wszystkich szwów na linkach, usztywnieniach, punktach nośnych i samym skrzydle wynosi do 800 metrów. Po zaprojektowaniu skrzydła następnym etapem jest krojenie. W Dudek Paragliders w produkcji skrzydeł wykorzystywane są tylko materiały spełniające surowe wymagania, czego potwierdzeniem jest jedyny obowiązujący w Polsce atest. Świadectwo sprawności technicznej. Każdy rodzaj tkaniny ma niepowtarzalne właściwości. Krojenie linek polega na wycięciu odpowiedniej długości odcinków, których końce się zatapia i zszywa odpowiednimi nićmi, tworząc na obu końcach pętelki. Wszystkie linki poddawane są stałemu naprężeniu. Najwięcej czasu podczas produkcji skrzydła zajmuje szycie, ponieważ szwy łączące poszczególne elementy są długie, a tkanina dość śliska. Łatwo jest o przesunięcie jednego elementu względem drugiego. Przesunięcia na każdym szwie do 0,5 mm mogłyby doprowadzić do odchyleń nawet do 10 cm. Natomiast norma dopuszcza odchylenie do 4 cm na całej długości skrzydła. Standardy i jakość pracy przyjęte w firmie Dudek Paragliders pozwalają uzyskać odchylenia do 1 cm na całej długości skrzydła. Bardzo żmudne jest zakładanie linek. Jest ich kilkaset i różnią się między sobą długością, często kolorami, a czasem i grubością. Po zamontowaniu linek nośnych i sterowniczych łączy się je za pomocą skręcanych oczek typu delta i mocuje do taśm nośnych. W takiej postaci sprzedawane jest kompletne skrzydło. Karabinki, uprząż i przyspieszacz dobierane są najczęściej indywidualnie przez pilota. Każda paralotnia poddawana jest kontroli poprodukcyjnej. Paralotnia jest nadmuchiwana, sprawdzane są linki i szwy. Parametry każdej paralotni są rejestrowane. Każdy nowy model paralotni przechodzi szereg testów, czyli tak zwaną certyfikację. Są to m.in. testy w locie, testy obciążeniowe i shock test, czyli gwałtowne otwieranie paralotni. Pracuję w firmie Dudek 3 lata, naszywam przegrody, nigdy jeszcze nie leciałam. W firmie Dudek Paragliders pracuję rok. Nigdy w życiu nie leciałam paralotnią, a w firmie zajmuję się kontrolą jakości. Pracuję w Dudek Paragliders od 6 miesięcy i kroję uprzęża. Nie miałam jeszcze okazji, żeby lecieć paralotnią. W firmie Dudek pracuję 13 lat. Zajmuję się szyciem dodatków i naprawą. Nigdy jeszcze nie leciałam paralotnią.
Było super, naprawdę. Lecieliśmy koło mojej firmy, wszystkim pomachałam. Nie no, super. Emocje ogromne, ale warto było. Naprawdę świetnie. Nie wiedziałam, że to takie piękne widoki są, tak z góry lepiej to w ogóle, no nie da się opisać. Jak zaczynaliśmy produkcję, to był tylko jeden rodzaj paralotni, był po prostu paralotnie, ale świat się skomplikował i teraz mamy co najmniej dwie podstawowe kategorie skrzydeł. Paralotnie do latania swobodnego i paralotnie do latania napędowego. Paralotnie do latania napędowego są szczególnie popularne w Polsce, bo pozwalają latać na terenie płaskim. Zakłada się na plecy silnik, który nas napędza i możemy wystartować z każdej łąki. Natomiast klasycznie paralotniarstwo wywodzi się z gór, wchodziło się na górę, przypinało się do paralotni, rozpędzało się i paralotnia unosiła i pozwalała zlecieć na ziemię. W każdej z tych dwóch kategorii następuje jeszcze podział ze względu na stopień zaawansowania pilota, którego się wymaga do pilotowania danej paralotni. Są paralotnie dla początkujących i szkolne, to ci, którzy latają rzadko. Takie paralotnie dużo wybaczają, nie mają najlepszych osiągów, to znaczy paralotnie dla średnio zaawansowanych potrafią z tego samego kilometra wysokości pokonać większy dystans do przodu. No i na samej górze są paralotnie do latania sportowego. Teraz już są paralotnie osobne do latania slalomów na przykład i do latania na nawigację, na długie przestrzenie z dużą prędkością. I do tego w każdej z tych kategorii dochodzą paralotnie tandemowe, czyli takie, które pozwalają latać w dwie osoby. Gdy latałem na Snake'u pierwszej generacji, uważałem, że już jest to świetne skrzydło, natomiast gdy pierwszy raz poleciałem najnowszą wersją Snake'a XX, po prostu zakochałem się od pierwszego lotu. Ja latam na wózku takim turystycznym, kompozytowym, na dużym silniku Rotaxa, na skrzydle Dudka na hadronie w tej chwili. No, skrzydło jest rewelacja, jest specjalnie szyte pod slalomy, akurat te skrzydło, w tej chwili latamy, ale właśnie na tym skrzydle również zrobiliśmy mistrzostwo świata klasyków. Jest szybkie, bardzo zwinne, rewelacja, no, dla mnie to mistrzostwo świata. Stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo, bez takich nadmiernych kompromisów. I prawdopodobnie to ludziom się podoba. Nie ma paralotni, która nie będzie latać. Albo będzie w jakiś sposób zagrażać temu pilotowi wykonującym pierwszy lot.
No i zwykle takie pierwsze loty ja wykonuję. No ja nawet nie wytrzymam, bo to muszę iść, jak ta paralotnia jest zrobiona, ją otworzyć. Jak widzę, że wszystko jest ok, to przeważnie biorę napęd, zakładam na plecy i robię pierwsze loty. Skrzydła produkowane w Dudek Paragliders są wybierane przez profesjonalnych pilotów, którzy odnoszą spektakularne sukcesy sportowe. Zwykle jest tak, że jak jedziemy na imprezę mistrzostwa, typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i startuje, załóżmy, 100 zawodników, to 40% co najmniej paralotni wyprodukowanych jest produkowanych przez naszą firmę tutaj u nas w Kujawsko-Pomorskim. 60% pozostałych pochodzi od pozostałych ponad 20 producentów z całego świata, czyli jesteśmy najlepiej reprezentowaną firmą na tego typu zawodach, z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo nas to cieszy. Skrzydła polskiej produkcji firmy Dudek Paragliders są bardzo dobre. Są i szybkie, i wolne, i zwrotne, czego potrzebujemy, no i przede wszystkim bezpieczne. J'étais très satisfait des performances de cette voile cette année. On a vu sur ce championnat du monde que les Snake X sont vraiment imposés sur le meilleur niveau du plateau. You know, for me it's the best. Piotr Dudek w swoich konstrukcjach przeznaczonych do latania z napędem zastosował profil samostateczny, który gwarantował wzrost stabilności przy większych prędkościach. Takie połączenie okazało się przełomowe w dziedzinie motoparalotniarstwa. Dla mnie jest to osoba, która nie wiem, kiedy się zatrzyma z tymi swoimi pomysłami, ponieważ to, co zrobił w pierwszej wersji Snake'a, było już dla nas kosmosem po prostu. Natomiast teraz XX pokazał, że można zrobić jeszcze więcej i z tego, co wiem, pewnie to nie jest ostatni pomysł Piotra, jeszcze coś tam wymyśli i zaskoczy nas jeszcze nie raz. Cały czas te wszystkie konstrukcje ewoluują i naprawdę ciężko powiedzieć, kiedy to będzie koniec tej ewolucji, ale pewnie nigdy.